Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania mojego referatu pod tytułem Interaktywne fotografie dźwiękowe historycznych fortepianów, czyli problematyka tworzenia instrumentów wirtualnych na przykładzie fortepianu Johanna Friedricha Martiego z kolekcji Andrzeja Szwalbego w Ostromecku. Instrumenty wirtualne coraz częściej zastępują żywych wykonawców, więc z tego powodu żywi wykonawcy żywić mogą do nich urazę. Pozwalają one znacznie szybciej uzyskać zadowalający lub wystarczający efekt brzmieniowy bez konieczności organizacji sesji nagraniowej. Jest to przydatne zwłaszcza w pracy nad muzyką filmową i do multimediów, np. do gier komputerowych. Niektóre instrumenty wirtualne upraszczają proces komponowania wręcz do naciśnięcia dosłownie kilku klawiszy. Automatyzują, wykorzystując gotowe schematy, co wywołuje czasami efekt zatracenia samej idei komponowania i zamiast twórczej kreacji od podstaw zmierza to w stronę akceptacji, adaptacji lub odrzucenia tego, co zaproponował producent danej wtyczki. Kompozytorzy zachłysnęli się ilością wirtualnych instrumentów, odczuwają potrzebę gromadzenia coraz to nowszych brzmień, które zagwarantują świeżość tworzonych przez nich nagrań. Trwa wojna producentów na najlepiej brzmiące smyczki, fortepiany, instrumenty dęte, perkusje, ale do niewątpliwych plusów należy także to, że pojawiają się instrumenty w naturze trudno dostępne, które poszerzają możliwości instrumentacyjne, sonorystyczne, czyli np. instrumenty wirtualne, etniczne, nie wspominając już o całej gamie brzmień niepochodzących od żywego, tradycyjnego instrumentu, czyli np. syntezatorów. Instrumenty wirtualne są zatem dość ciekawym zjawiskiem socjologicznym, kulturowym i technologicznym, zmieniającym kompozytorską i wykonawczą rzeczywistość. W mojej pracy chciałbym zauważyć jeden z pobocznych wątków tej wirtualnej rzeczywistości. Mianowicie tzw. samplery dają możliwość utrwalenia kawałka historii, w tym wypadku instrumentów muzycznych. Stało się możliwe, jak to zostało ujęte w nazwie konferencji, tworzenie fotografii dźwiękowych, tyle że interaktywnych. W ramach programu Regionalnej Inicjatywy Doskonałości w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy został uruchomiony projekt dotyczący analizy i porównania brzmienia fortepianów historycznych oraz ich współczesnych kopii. Będąc zaangażowanym w ten projekt, wpadłem na pomysł, aby wykorzystać nagrane na potrzeby analityczne próbki dźwiękowe do stworzenia kopii wirtualnej, która umożliwiłaby tak jakby zdalną grę na historycznym fortepianie, na własnej klawiaturze MIDI. Fortepianem, którym zająłem się w pierwszej kolejności, jest fortepian skrzydłowy Johanna Friedricha Martiego, zbudowany w Królewcu około 1810-1820 roku, znajdujący się w kolekcji Andrzeja Szwalbego w zespole pałacowo-parkowym w Ostromecku. Praca nad wirtualnym fortepianem Martiego okazała się bardzo czasochłonna i usłana rozmaitymi problemami, które postaram się pokrótce przedstawić. Z wielu z nich zdawałem sobie sprawę wcześniej, gdyż zostały omówione w bardzo interesującej pracy reżysera dźwięku, twórcy kilku znakomitych bibliotek brzmieniowych Piotra Siedlaczka, Sampling i instrumenty wirtualne, wydanej m.in. w jubileuszowej publikacji Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie z okazji 60-lecia kierunku reżyseria dźwięku. Jest to jedna z niewielu, jak nie jedyna polskojęzyczna praca naukowa na ten temat. Sporo problemów okazało się ponadto specyficznych dla tego konkretnego rodzaju instrumentu, jakim jest fortepian historyczny. Aby gra na instrumencie wirtualnym na klawiaturze MIDI wywoływała podobne odczucia, wyłączając fizyczność instrumentu jak na oryginale, potrzebne jest nagranie bardzo dużej ilości próbek, czyli sampli. Barwa instrumentu zmienia się w zależności od dynamiki, od siły, z jaką naciskane są klawisze. Konieczne jest więc nagranie poszczególnych pojedynczych dźwięków na kilku poziomach głośności. Im będzie ich więcej, tym zmiany barwy będą bardziej naturalne. Na szczęście poprzez zastosowanie przenikania między samplami na kolejnych poziomach crossfade lub tzw. morphingu, czyli wykorzystywania precyzyjnych filtrów upodabniających jeden sample do drugiego w płynny sposób, oraz uzależnienia poziomu głośności odtwarzania sampla np. od velocity, czyli siły nacisku klawisza, jesteśmy w stanie osiągnąć zadowalające efekty przy 4-6 próbkach na dźwięk. O ile w grze, nazwijmy to melodycznej lub ornamentalnej, powyżej podana ilość próbek wystarcza i nie wywołuje wrażenia sztuczności, to w przypadku dźwięków często powtarzanych, np. w ostinato, zaczyna być dostrzegalny problem, który Siedlaczek określa efektem karabinu maszynowego. Każdy dźwięk ma swoje mikroniuanse lub niedoskonałości, które w momencie powtarzania stają się bardziej zauważalne. Na przykład specyficzny stuk klawisza, charakterystyczne wzbudzenie się rezonansu. W naturze coś takiego nie odbywałoby się za każdym razem w identyczny sposób. Twórcy instrumentów wirtualnych radzą sobie z tym np. poprzez dodawanie kolejnych sampli
do tych samych poziomów dynamicznych i odtwarzanie ich np. w losowej kolejności lub w schemacie zwanym round robin. Można próbować pilnować jakości i użyć tylko sampli maksymalnie sterylnych, bez żadnych wad, ale mocno pogarsza to realizm, a przy wielokrotnym powtarzaniu i tak wychwycimy, że mamy do czynienia ciągle z tym samym dźwiękiem. W przypadku Martiego i ogólnie fortepianów historycznych taka sterylność jest praktycznie niemożliwa, a wręcz niepożądana. Informacja o niedoskonałościach instrumentu jest wartościowa dla instrumentoznawców, może być też przydatna np. dla koncertującego pianisty, który chciałby poznać dany instrument zdalnie, zanim na nim zagra w rzeczywistości, lub dla stroiciela, który ma zadbać o instrument. Takie są np. przykładowe potencjalne zastosowania wirtualnej kopii historycznego instrumentu. Warto wspomnieć także o specyficznym stroju, bo w historycznych fortepianach nie obowiązuje zasada, że A dwukreślne to się równa 440 albo 442 Hz. Mając nieograniczony dostęp do instrumentu wirtualnego, można się więc wcześniej osłuchać z innym strojem. Tutaj każdy klawisz ma coś specyficznego, ma swoją przypadłość, która jest cechą charakterystyczną tego instrumentu. Strzykający mechanizm, stukający klawisz, nieodzywająca się do końca struna, niedokładnie tłumiący tłumik, nierównomierna wyróżniająca się barwa i tym podobne. Na przykład zbyt mocne uderzenia w klawisz, czyli młoteczka o strunę w niektórych fortepianach natychmiast spowodują jej rozstrojenie. Tak było w przypadku Martiego, co wpływało też na kolejność realizowania nagrań. Najpierw pianissimo, fortissimo na końcu. Z powodu ograniczeń czasowych podczas nagrań nie zdecydowałem się na zastosowanie techniki round robin i nagrywanie np. 25 próbek na jeden dźwięk w danej konfiguracji barwowej. A trzeba zauważyć, że fortepian Martiego ma aż 5 pedałów zmieniających brzmienie. Ograniczyłem się do 4-6 próbek na dźwięk w danej konfiguracji. Jednak efekt karabinu maszynowego nie jest zbyt dokuczliwy. Tak duża ilość przydźwięków i przywar powoduje, że percepcyjnie przestajemy nieco doszukiwać się tej powtarzalności. Zastosowałem też kilka zmiennych, które niwelują ten efekt, na przykład dwustopniowe wybrzmiewanie dźwięku, zależne od długości trzymania klawisza i siły nacisku oraz niezależny zmienny odgłos puszczania klawisza. Płynne przejścia między samplami na różnych stopniach dynamicznych, crossfade'y, również sprawiają, że mniejsze jest prawdopodobieństwo na wydobycie za pomocą klawiatury MIDI dwóch identycznych dźwięków. O ile jednak charakterystyczne cechy poszczególnych dźwięków klawiszy były czymś pożądanym, to w jednym wypadku musiałem mocniej zadbać o sterylność, podczas nagrywania długich wybrzmień z wciśniętym pedałem. Obudowa fortepianu, lira i mechanizm pedału wydawały wówczas niekontrolowane stuki. Nie był to dźwięk pożądany i wynikał w dużej mierze z nienaturalnej pozycji, w której musiałem wykonywać nagrania, bo miejsce pianisty było zajęte przez mikrofony. Czasami nagrania zakłócane były przez czynniki zewnętrzne, np. koguta z sąsiedniego gospodarstwa, co wprawdzie oddawałoby naturalną aurę brzmieniową miejsca, w którym fortepian się znajduje, jednak ta naturalność byłaby adekwatna tylko do określonej pory dnia, a w razie przedwczesnego puszczenia klawisza odgłos koguta zza okna mógłby być nienaturalnie urwany. Wspomniane wcześniej 5 pedałów nożnych odpowiada w fortepianie Martiego za następujące warianty brzmieniowe. Pierwszy una corda, drugi podniesienie wszystkich tłumików strun, czyli sustain, trzeci stłumienie uderzenia młotka o strunę jedną warstwą filcu,
4. Stłumienie uderzenia młotka o strunę 2 warstwami filcu. 5. Belka uderzająca o niskie struny i dzwonek janczarski, taki efekt perkusyjny. Dodatkowo dostępne jest oddzielnie załączane brzmienie fagotowe, czyli belka z pergaminową rurką, która dotyka struny w niskim i średnim rejestrze. Ponieważ pełnowymiarowe, standardowe 88-klawiszowe kontrolery MIDI nie posiadają tylu pedałów, maksymalnie 3, możliwość wyboru brzmienia w moim instrumencie wirtualnym zrealizowałem za pomocą tzw. key switchy, czyli aby zmienić barwę należy jednokrotnie nacisnąć określony klawisz w dolnym, niewykorzystywanym rejestrze. Fortepian Martiego ma 73 klawisze od F kontra do F4, więc parę zostało wolnych. Oczywiście wszelkie te dodatkowe okołomuzyczne dźwięki, to jest np. mechanizm naciskania, zwalniania pedału, klawiszy i tym podobne, musiały zostać nagrane i odpowiednio zaimplementowane. Do tego dochodzi jeszcze otwarta i zamknięta klapa pudła rezonansowego. Jak widać, wariantów brzmieniowych do nagrania tylko jednego instrumentu jest mnóstwo i trzeba było w niektórych sytuacjach pójść na różnego rodzaju kompromisy. Na przykład nie było sensu nagrywać różnych poziomów dynamicznych wariantów z filcowym podwójnym tłumikiem, gdyż różnic barwowych między mocnym a słabszym uderzeniem praktycznie nie było. No może poza głośniejszym stukiem w klawisz. Praktyka wykonawcza zresztą pokazuje, że gdy ktoś już tłumi, to po to, żeby stłumić, a nie po to, żeby z tym walczyć. Sporą trudność sprawia pedał nożny odpowiadający za przytrzymanie dźwięku, podnoszący tłumiki. Sąsiadujące z uderzoną struną struny, które zaczynają rezonować pod wpływem jej wybrzmienia, powodują, że znacznie zmienia się barwa dźwięku głównego, np. mocniej słychać kwintę, ton harmoniczny. Brzmienie staje się cieplejsze, mniej ostre i co ciekawe, dźwięk podstawowy niekoniecznie dłużej wybrzmiewa w porównaniu z przytrzymaniem pojedynczego klawisza aż do samoczynnego uspokojenia się struny. Rezonanse pozostałych strun działają nie tylko dodatnio, ale też ujemnie na wibrującą strunę, niekiedy skracając jej wybrzmiewanie, co jest trochę niezgodne z tym, czego byśmy się spodziewali, nie zagłębiając się w analizy. W tworzonym przeze mnie instrumencie zależało mi na tym, aby wciśnięcie i odpuszczenie pedału sustain zachowywało się jak najbardziej naturalnie. A zatem, aby możliwa była np. dwukierunkowa podmiana sampla z pedałem i bez pedału w trakcie trwania dźwięku z zachowaniem jego takiego stempla czasowego. Na przykład niektórzy pianiści na drugim akordzie stosują jednocześnie przytrzymanie klawiszy i pedał, który w pewnym momencie puszczają, zachowując jednak wciśnięcie klawiszy, takie dwustopniowe wygaszanie akordu. Na bieżącym etapie prac rozwiązałem ten problem poprzez każdorazowe odtwarzanie tak naprawdę 2 sampli naraz, w momencie wciśnięcia klawisza, z pedałem i bez. Wciśnięcie pedału sustain steruje ich głośnością, włączając, wyciszając właściwy sample. Niestety nie jest to rozwiązanie idealne, m.in. z powodu, o którym wspomniałem wyżej. Czasami dźwięk przytrzymywany pedałem okazuje się krótszy niż przytrzymywanym klawiszem, co może spowodować, że w opisanym powyżej przypadku dźwięk niespodziewanie się zgłośni. Dodatkowo sprawę utrudnia fakt, że w obecnej wersji systemu MIDI pedał sustain jest praktycznie zero-jedynkowy i dotyczy aktualnie wciśniętych klawiszy, więc nie da się zrobić tak jak w naturze, np. delikatnego stopniowania, odpuszczenia albo wciśnięcia pedału już po zerwaniu palców klawiatury, aby uzyskać efekt takiego pseudopogłosu. Z powodu tej zero-jedynkowości nie posiadamy też zmiennej kontrolowalnej przez grającego dotyczącej głośności, z jaką ma otworzyć się sample mechanizmu pedału. Wyszedłem więc tutaj z założenia, że gdy ostatnio zagrany dźwięk poprzedzający wciśnięcie pedału był cichy, to głośność sampla mechanizmu też odtworzy się cicho, jest to zresztą zgodne z logiką wykonawczą. Gdy gramy piano, to staramy się, aby mechanizmy nie przeszkadzały w odbiorze, więc traktujemy je delikatnie. I odwrotnie, gdy gramy forte, to mechanizmami się nie przejmujemy i wciskamy je z równą ekspresją. Wydaje mi się, że tego rodzaju algorytm dość dobrze się sprawdza i jest lepszym rozwiązaniem niż wyłącznie gałka służąca do zmiany głośności mechanizmów stosowana w większości fortepianów wirtualnych. Jest jeszcze kilka problemów związanych z mechaniką fortepianu, których w żaden sposób nie da się przełożyć na standardowy instrument MIDI. Na przykład fakt, że uderzenie struny w rzeczywistości jest poprzedzone odgłosem uderzenia w klawisz.
Rozpoczęcie sampla od momentu pojawienia się pierwszego odgłosu, czyli od dotknięcia klawisza fortepianu, a następnie przypisanie go w tej formie do klawisza klawiatury MIDI powoduje pewną drobną rozbieżność czasową. Dźwięk w rzeczywistości jest opóźniony, ponieważ rozpoczyna się odtwarzać dopiero w momencie, gdy klawisz jest wciśnięty, a nie dotknięty. Gdy dodamy do tego opóźnienie latencje spowodowane przez oprogramowanie i konwersję cyfrowo-analogową, to wyczulony pianista może odczuwać drobny dyskomfort, choć dla organisty to pewnie nic nienormalnego. Innym problemem jest także bezwładność mechanizmów tłumienia. Im głośniejszy dźwięk, tym tłumik dłużej powstrzymuje drgania. Tą właściwość udało mi się dość dobrze oddać dzięki nagraniu krótkich dźwięków na różnych poziomach dynamicznych, z których pozostawione zostało jedynie wybrzmienie, release struny, a załączenie się sampla zostało przypisane do momentu puszczenia klawisza. Właściwość ta dotyczy tylko krótkich dźwięków, gdy struna drga dostatecznie mocno, aby tłumik nie dawał sobie z nią rady natychmiastowo. Dlatego zastosowałem tutaj uzależnienie głośności odtwarzania tego sampla od czasu, który minął od wciśnięcia klawisza. Gdy klawisz przytrzymywany jest dłużej, to efekt nieporadnego tłumika zostaje wyciszany i zostaje jedynie efekt mechaniki puszczanego klawisza. Z tą bezwładnością mechanizmów tłumienia wiąże się jednak jeszcze jedna problematyczna właściwość, której rozwiązać nie sposób. Otóż, gdy naciskamy dany klawisz wielokrotnie dostatecznie szybko, tak by tłumik nie zdążył stłumić struny całkowicie, w realnym fortepianie po pewnej chwili struna wzbudza się na tyle mocno, że zaczyna brzmieć, jakby wciśnięty został pedał sostenuto. Poszczególne dźwięki łączą się, słychać jedynie momenty inicjacji ataku. Efekt ten jest jeszcze mocniejszy w przypadku instrumentów z podwójną repetycją. W instrumencie wirtualnym jest to niemożliwe. Gdy puścimy klawisz, to za każdym razem dźwięk zostaje zerwany. Pojawia się komunikat note off. Nie ma takiego momentu, w którym dźwięk zaczyna się zacierać. Taki efekt da się uzyskać tylko przez użycie pedału sostenuto, ale w tym wypadku dotyczy to całej klawiatury, wszystkich wciśniętych w momencie uruchomienia sostenuto klawiszy, a nie tylko tego, które są powtarzane, np. tremolando oktawowe w lewej ręce. Jest to problem, który w obecnej fazie realizacji pozostał jeszcze nierozwiązany, ale pracuję nad tym. Nagrania fortepianu Martiego w Pałacu Starym w Ostromecku zrealizowałem za pomocą 4 par mikrofonów. Interfejs instrumentu wirtualnego pozwala na wybranie konkretnej pary, która nas interesuje, lub zmiksowanie ich ze sobą. Mikrofony zlokalizowane były w następujący sposób. Pierwsza para bliska AB nad strunami, druga para AB przedzielona przegrodą z punktu widzenia pianisty, trzecia para XY w średnim planie, czwarta para MS ambientowa. Zastosowanie kilku par mikrofonów z możliwością ich miksowania spowodowało, że konieczne było niwelowanie opóźnień fazowych na etapie edycji sampli, aby ich łączenie nie powodowało zmiany barwy. Wyrównywanie faz było ponadto konieczne pomiędzy samplami poszczególnych dźwięków na różnych poziomach dynamicznych, aby w miejscach crossfade'ów tuszujących zmiany barwy nie powstawał efekt chorusa, rozdwojenia, rozfazowania dźwięku. Przy nagraniach sampli niezbędne jest używanie sprzętu wysokiej jakości. Ważnym parametrem jest bardzo niski poziom szumów własnych mikrofonów i przedwzmacniacza, gdyż nakładanie się na siebie większej ilości sampli powoduje, że towarzyszące nagraniom szumy dodają się do siebie. Dotyczy to także szumów otoczenia. Istotne jest także unikanie skrajnie niskich częstotliwości, przesunięcia cyfrowego amplitudy, DC offset.
Nawet niewielkie przesunięcia przy nakładaniu się na siebie dużej ilości sampli mogą przeobrazić się w spory problem. Ciekawym, zwłaszcza dla wykonawców, ustawieniem może być wybranie pary mikrofonów z punktu widzenia pianisty. Polecam również dodać trochę pary ambientowej. Przy tym ustawieniu naprawdę można poczuć się jak podczas gry na instrumencie Martiego w Pałacu w Ostromecku. Zastosowanie instrumentu wirtualnego daje jeszcze jedną możliwość – łatwej zmiany akustyki. Zamiast ambientu komnaty pałacowej możemy skorzystać ze sztucznych pogłosów, najlepiej wykorzystujących odpowiedź impulsową, i umieścić fortepian w wybranym przez nas pomieszczeniu. Moja praca nad wirtualnymi kopiami fortepianów historycznych wciąż trwa i mam nadzieję, że m.in. poprzez ten referat zainteresują się Państwo tym sposobem utrwalenia wartościowych instrumentów różnego rodzaju, np. organów kościelnych. Instrumenty wirtualne mogą powstawać nie tylko dla komercyjnego zysku i zapełniania kolejnych dysków twardych wygłodniałych nowych brzmień producentów muzycznych, ale także po prostu dla zachowania dziedzictwa muzycznego dla przyszłych pokoleń. Dziękuję bardzo.